Czy lubisz się śmiać? Jeżeli tak, to ta dziesiątka jest właśnie dla Ciebie. Dzisiaj przedstawię Ci 10 najlepiej ocenianych komedii na portalu Amazon Prime Video. Zastanawiałem się, jakie przyjąć kryterium. Czy może moje własne preferencje, a może oceny z IMDb albo Rotten Tomatoes. Wybrałem, że oceny użytkowników na Filmwebie będą najbardziej adekwatne. Pojawią się tutaj komedie tylko i wyłącznie, ale będą również komedie dokumentalizowane, będą animacje, będą komedie sci-fi, będą komedie fantasy różnego rodzaju, będą komedie dramaty, ale ogólnie film musiał być skategoryzowany jako komedia, ażeby trafił na tę listę. Dlatego nie przedłużam i oto dziesiątka najlepszych komedii na Amazon Prime Video według użytkowników Filmwebu. Listę otwiera król komedii, czyli Woody Allen i jego Zelig z 1983 roku. Komedia dosyć przewrotna, ponieważ Leonard Zelig, niczym kameleon, dostosowuje swój wygląd i osobowość do okoliczności, w których się znajduje. Woody Allen przyzwyczaił nas, że jego komedie są dosyć specyficzne, ale zawsze w jego filmach doborowa jest obsada. Nie inaczej jest tym razem, bo oczywiście oprócz tego, że on wciela się w tytułowego Zeliga, pojawia się Mia Farrow, Patrick Horgan czy chociażby John Backwater. I tak, filmy Woody'ego Allena nie dla każdego mogą być, rzeczywiście, ale widzowie Filmwebu stwierdzili, nie no, to jest dobry film, jest zabawny, jest śmieszny. 7,8 na 10, więc ocena bardzo dobra, a tak naprawdę jeżeli od 7,8 zaczynamy, bo to jest 10. miejsce, to teraz może być już tylko i wyłącznie lepiej. Miejsce 9 to Shrek. Któż z nas nie zna tego świetnego, zabawnego ogra, no, nie tylko ogra, tam i osioł i kilka jeszcze oczywiście innych postaci. 7,8 również, ale prawie 1 milion głosów. No rzeczywiście mnóstwo użytkowników stwierdziło, że ten film jest dobry, świetny, rewelacyjny. To jest film ten, by odzyskać swój dom, brzydki ogr z gadatliwym osłem wyruszają uwolnić piękną księżniczkę. Fabuła oczywiście pewnie znana jest każdemu, ale co sprawiło, że ten film stał się wielkim hitem, ja pamiętam, oglądałem go jeszcze na VHS-ie, to dubbing. Mamy niesamowity dubbing. Oczywiście w rolę Shreka wcielił się Zbigniew Zamachowski, a w rolę osła tak, pewien pan, który latać każdy może, trochę lepiej, czasem trochę gorzej, oczywiście Jerzy Sztur. W oryginale byli to odpowiednio Mike Myers, a także Eddie Murphy. Cameron Diaz była oczywiście księżniczką Fioną. Rewelacyjna komedia. To jest akurat film dla całej rodziny, dla każdego od lat 4 do 104. Każdy dla siebie coś oczywiście z tego filmu weźmie. Wiadomo, że to był tylko i wyłącznie początek, bo potem kolejne części, odcinki specjalne, seriale. W tym momencie w fazie preprodukcji jest kolejny Shrek, więc domyślam się, że gdzieś w okolicach 2025 zobaczymy go w kinach i zgadza się, trzeba obejrzeć, trzeba się uśmiać, bo teksty, żwirek kombinuje z muchomorkiem, no one w tym momencie już weszły do języka potocznego. Lista 10 najlepszych komedii nie byłaby pełna, gdyby nie pojawił się na niej Louis de Funès. Francuz o gumowej twarzy, a jeszcze na dodatek, gdy partneruje mu Bourvil, no to jest to coś pięknego. Wielka włóczęga, bo oczywiście o tym filmie mowa, z 1966 roku, to przykład komedii w czystej postaci. Na skutek przedziwnego zbiegu okoliczności malarz pokojowy Augustin z dyrygentem Stanisławsem eskortują 3 angielskich lotników zestrzelonych nad Francją podczas II wojny światowej. No jest to idealna, genialna komedia pomyłek. Jeżeli coś może nie wyjść, no to oczywiście nie wyjdzie. Jeżeli, wiesz, jest droga pusta, na środku tylko jedna skórka od banana, próbujemy ją ominąć, nie ma takiej możliwości. Louis de Funès ze swoją gumową twarzą sprawia, że na samą myśl, tylko i wyłącznie o jego imieniu, jego nazwisku, no po prostu trzeba się śmiać. Genialny był w Skrzydełko czy Nóżka, rewelacyjny w Skąpcu, a tutaj po prostu przeszedł sam siebie. Również 7,8, no, kilka filmów akurat z tą oceną, ale warto, naprawdę warto tę komedię obejrzeć. To jest coś innego, bo kino francuskie, tak, no przyzwyczailiśmy się z ostatnimi czasy, że głównie amerykańskie kino, ale kino francuskie również ma swoje perełki, również warto obejrzeć. Na tej liście, tak, będzie jeszcze kilka filmów niekoniecznie amerykańskich, ale zdecydowanie bardzo zabawnych. Ludzie od lat głowią się, jaki jest sens życia. A jeżeli za takie przemyślenia bierze się latający cyrk Monty Pythona, oczywiście, że film Sens życia według Monty Pythona z 1983 roku, no to tutaj musi być już tylko i wyłącznie zabawnie. Humor absurdalny. Jeżeli podobają Ci się żarty braci Marx albo Koc, czyli komiczny odcinek cykliczny, to tam, gdzie pojawiali się m.in. traperzy z Nadwisły, to jest coś dla Ciebie. Jeżeli lubisz humor abstrakcyjny, proszę bardzo. Fabuła. Grupa Monty Pythona postanawia pokazać, czym jest sens życia, ukazując je z różnych perspektyw widzenia. No i tutaj naprawdę
hamulców nie ma, wszystkie chwyty dozwolone. Ocena 7,9 na Filmwebie, ponad 120, prawie 130 tysięcy ocena widzów, identyczna ocena krytyków, więc akurat tutaj widzowie i krytycy są zgodni. A trupa kabaretowa, cyrkowa, jak zwał, tak zwał, w składzie Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones i Michael Palin. Tak, jak najbardziej w najlepsze pokazują, w najlepsze dokazują i wiele osób może się obrazić. Pewnie, że tak, bo akurat Monty Python dla nich nie było w ogóle żadnych świętości. Nie ma problemu. Jeżeli trzeba o religii, będzie o religii. Jeżeli trzeba o matkach, o ojcach, o dzieciach, o tym też będzie. Z tego też będziemy się naśmiewać. Więc uważaj, co oglądasz. Ale jeżeli lubisz takie bardzo, bardzo dziwne poczucie humoru, to oczywiście, że tak. Pozycja obowiązkowa. Film, który pojawił się na miejscu 6, ja od zawsze traktowałem stricte tylko i wyłącznie jako musical. No ale został zakwalifikowany jako komedia, bo Deszczowa piosenka, o tym filmie właśnie mowa, 7,9 w skali 10-stopniowej, bardzo fajnie. Rewelacyjni Gene Kelly, Donald O'Connor, Debbie Reynolds również bardzo dobrze im partnerowała. Wiele znanych w tym momencie hitów, chociażby Good Morning albo tytułowa oczywiście Deszczowa piosenka. No to jest coś pięknego. Rzeczywiście film opowiada o początkach kina dźwiękowego. Taki jest zapis. Gwiazdy kina niemego stają przed wyzwaniem, jakie stawia im film dźwiękowy. No oczywiście wszelkiego rodzaju pomyłki, wszelkiego rodzaju slapstickowe rzeczy. Tutaj to się oczywiście wszystko zgadza, a na dodatek muzyka, rewelacyjne tańczenie. Jeżeli lubisz musicale, jeżeli lubisz dobrą, ciekawą muzykę, no to oczywiście, że tak. Deszczowa piosenka, pozycja obowiązkowa. Sam już ten film widziałem, a przynajmniej jest 30 razy. Chwilowo pozostaniemy przy starszym kinie, bo tym razem pół żartem, pół serio z 59 roku. Marilyn Monroe, jak najbardziej. Tony Curtis, Jack Lemmon, też genialna komedia pomyłek. No, Marilyn Monroe, śliczna idiotka. Tak akurat została zaklasyfikowana w tym filmie. Uciekający przed gangsterami bezrobotni muzycy Jerry i Joe, oczywiście w tej roli Jack Lemmon i Tony Curtis, przybierają się za kobiety i przyłączają do damskiego zespołu jazzowego. Tam poznają piękną Sugar Cane Kowalczyk. Oczywiście w tejże roli cudowna, rewelacyjna Marilyn Monroe i tak, jak najbardziej. To jest komedia w starym stylu. Billy Wilder, facet, reżyser, geniusz, który zasłynął oczywiście wieloma dobrymi, ciekawymi, zabawnymi filmami. Potrafi. Naprawdę, no co tu dużo mówić, w tym momencie opowiadając o tym filmie, mówiąc jak jest genialny, rewelacyjny, jaka to jest klasyka, to wyważam otwarte drzwi, wymyślam koło na nowe, a chyba to nie jest potrzebne rzeczywiście, bo taki film trzeba po prostu znać, trzeba obejrzeć, a tym bardziej, jeżeli można obejrzeć, słuchaj, Amazon Prime Video dostępny jest za 49 zł za rok. Nie skorzystać z tego, to byłoby oczywiście grzechem. Na miejscu 4 mamy animację od Disneya. Film podobnie jak Shrek dla wszystkich, od 4 do 104 lat. Zwierzogród, bo oczywiście o tym filmie mowa, 7,9 na 10-stopniowej skali na Filmwebie. Bardzo przyjemna animacja, bardzo zabawna. Nick Bayer, żyjący z drobnych przekrętów szczwany lis i Judy Hopps, pierwsza w historii królik zatrudniona w policji, łączą siły, aby rozwiązać pewną kryminalną zagadkę. No wiadomo, że ten film, no to tak, dzieci wezmą coś innego dla siebie, my wyciągniemy drugie dno, ale jest to piękna, naprawdę świetna bajka, świetna komedia, bardzo dobry morał i no, druga część już niedługo oczywiście w kinach. W tym momencie wszystko niemalże dostaje swoje kontynuacje, swoją drugą część i jak najbardziej widzowie, a także krytycy pokochali. Ja również ten film uwielbiam. Mój syn już widział go kilka razy. A czy ty się zakochasz? Wydaje mi się, że tak. Zdecydowanie, jeżeli lubisz Shreka, jeżeli lubisz dobry poczucie humoru, tutaj scena z leniwcem i żart o strzykawce, po prostu cudo, naprawdę cudo. Jeżeli lubisz takie dziesiątki i chcesz być na bieżąco, to daj suba i włącz dzwonek z opcją wszystko. Dobra, nie przedłużam, lecimy dalej. Nieczęsto się zdarza, aby na takiej liście jeden i ten sam twórca otrzymał 2 miejsca. Tak jest w tym przypadku, bo Monty Python znowu się pojawiają. Tym razem Monty Python i Święty Graal. Film z 1975 roku. 8,0. 8,0 na 10, więc już jest ocena bardzo dobra. Bliska ideału? No. Wiadomo, że jeszcze troszeczkę brakuje, ale król Artur zbiera rycerzy i wyrusza na poszukiwanie Świętego Grala, skutkiem czego przeżyją wspólnie wiele absurdalnych przygód. Z nakładem, naciskiem na absurdalnie, bo to, co się tutaj dzieje, to jest po prostu rzeczywiście bardzo, bardzo dziwna sprawa. Już nie będę mówił o tym, jak trzeba odpowiadać o tym, jaka jest prędkość lotu jaskółki obciążonej jednym orzechem kokosowym.
jaskółki afrykańskiej czy europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście humor jest absurdalny. Do walki z rycerzem, który stracił ręce, nogi. Zobaczysz, jeżeli znasz Monty Pythona, to naprawdę dokładnie wiesz, czego się spodziewać, a jeżeli nie, to polecam Tobie, bo to jest humor świetny, rewelacyjny, absurdalny. Panowie jak najbardziej w najwyższej formie stwierdzili, że trzeba dać coś innego i absurd goni absurd, dziwne sprawy mieszają się, nie trudne sprawy, dziwne sprawy, więc rzeczywiście trzeba obejrzeć. To jest akurat pozycja bardzo, bardzo obowiązkowa. Nie ma możliwości, żeby tego filmu nie oglądać, jeżeli lubisz humor absurdalny. Przy okazji tego filmu również miałem zagwozdkę, gdyż ja od zawsze postrzegałem go tylko i wyłącznie jako dramat. Mowa oczywiście o filmie Rain Man z rewelacyjnym Dustinem Hoffmanem i równie dobrym Tomem Cruise'em. 8,0 na 10, więc rzeczywiście ocena bardzo, bardzo dobra. Karierowicz Charlie, w tej roli oczywiście Tom Cruise, dostaje informacji o śmierci ojca, z którym od lat nie miał kontaktu. Z testamentu dowiaduje się, że ma starszego brata chorego na autyzm. Oczywiście autystyczny Dustin Hoffman jest geniuszem i Charlie postanawia to wykorzystać, m.in. w kasynie. Film jest rewelacyjny, ciepły, pełen dobrych pomysłów, pewien jak najbardziej jeszcze lepszych nauk. 4 Oscary. 4 Oscary film zdobył za najlepszy film, najlepszy aktor pierwszoplanowy, oczywiście Dustin Hoffman, najlepszy reżyser, a także najlepszy scenariusz oryginalny. A jeszcze były dodatkowo 4 nominacje za muzykę, scenografię, zdjęcia, a także montaż. Więc co by tu nie mówić, film to jest pozycja obowiązkowa. Mówiłem wcześniej, zastanawiałem się, dramat, komedia, no został umiejscowiony w komediach, no widocznie twórcy stwierdzili, ok, no to jest dramat, ale w pewien sposób dorzucimy szczyptę humoru, szczyptę żartu, żeby no nie do końca moralizować. Nie będzie za poważnie, ale po prostu będzie dobrze, ciekawie, mocno i tak jest tym razem, więc trzeba obejrzeć, bo jeżeli chcesz zobaczyć rewelacyjny, nie dobry, nie świetny, rewelacyjny, wybitny występ aktorski, to po prostu Dustin Hoffman w tym filmie powala. Zanim miejsce pierwsze, kilka filmów, które miały noty za niskie, nie trafiły do 10, ale jak najbardziej warto o nich napomknąć. A na miejscu pierwszym kolejny komediodramat, czyli Forrest Gump Roberta Zemeckisa z rewelacyjnym Tomem Hanksem w roli głównej. 8,5 jak najbardziej na 10 użytkownicy filmu dali. 984 000 głosów, więc rzeczywiście poważna ilość. Historia życia Forresta, chłopca o niskim ilorazie inteligencji z niedowładem kończyn, który staje się miliarderem i bohaterem wojny w Wietnamie. No oczywiście tutaj jest mnóstwo pomyłek. Tom Hanks pokazał, że potrafi, naprawdę potrafi. On w pewnym momencie grał tylko i wyłącznie komedię, bo to był duży, to wiadomo była skarbonka. Później troszeczkę przeskoczył do poważnego kina. Akurat tym filmem udowodnił, że on nie zapomniał, gdzie są jego korzenie. Nie zapomniał, jak dobrze rozbawić widzów, a przy okazji z tym połączyć bardzo, bardzo merytoryczny film. Tom Hanks, Robin Wright, Sally Field, Gary Sinise, naprawdę bardzo dobra obsada, a przy okazji twórca, czyli Robert Zemeckis, no wiadomo, chociażby Powrót do przyszłości, kto robił Królika Rogera i tak dalej, Cast Away, zabiera nas przez amerykańską historię, bo to ich wojna w Wietnamie, spotkanie z Elvisem Presleyem, z prezydentem Johnem Fitzgeraldem Kennedym, rewelacyjne jak na tamte oczywiście czasy, efekty specjalne, ale akurat to w tym filmie nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest przesłanie, które Tom Hanks idealnie, genialnie nam przekazuje. Rain Man otrzymał 4 Oscary, Forrest Gump otrzymał ich 6. Najlepszy film, najlepszy aktor pierwszoplanowy oczywiście Tom Hanks, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz adaptowany, efekty specjalne, najlepszy montaż. I jeszcze dodatkowo było 7 innych nominacji. Najlepszy aktor drugoplanowy dla Gary'ego Sinise, najlepsza charakteryzacja, muzyka oryginalna, scenografia, zdjęcia, dźwięk, a także montaż dźwięku. Więc widać rzeczywiście, że film dobrze zrobiony w każdej mierze. To nie tylko aktorstwo, to nie tylko fabuła, ale również technikalia są na najwyższym poziomie. Krótko mówiąc, run Forrest run, oczywiście run do komputera, do telewizora i oglądać ten film. Trzeba. I co myślisz? Którego filmu brakuje? Bo na pewno czegoś brakuje, na pewno jakaś komedia nie trafiła na tę listę. A może nie masz konta na Amazonie? W opisie, a także w przypiętym komentarzu zostawię link, bo kiedyś poczyniłem materiał, jak założyć konto na Amazon Prime Video. Tę, jak i pozostałe dziesiątki zmontował Lincoln. Zaraz Ci będzie tutaj link do jego kanału, a jeżeli chcesz więcej takich dziesiątek, proszę bardzo, tutaj zaraz pojawią się inne filmiki. Sprawdź tam, jak te dziesiątki wyglądają.